Siemanko, drogi widzu, prosto z Hanoi, z Wietnamu. Jesteśmy w tym momencie właśnie już w Wietnamie. Jeśli nie oglądacie tej serii, no to słuchajcie, wybraliśmy się właśnie z Natką do Wietnamu, tak, to jest Natka. I jaki jest plan na dzisiejszy odcinek? No słuchajcie, plan na dzisiejszy odcinek jest taki, żeby zwiedzić sobie trochę Hanoi. No i tak o, idziemy coś zjeść przede wszystkim, mamy kilka rzeczy zaplanowanych po drodze na nasze śniadanko. Mijamy po prostu kościół, który jest tutaj. A kościół jest dlatego, bo Wietnam był kolonią francuską, tak? No to wiadomo, że będą tutaj takie elementy występować, jak właśnie kościoły, czy też właśnie bagietki, na które teraz idziemy, słuchajcie, na śniadanie. Jeśli jesteście w Wietnamie, to są tutaj takie bardzo dobre bagietki. Ja już to powiedziałem tutaj w tych odcinkach z Wietnamu, ale znowu idziemy, właśnie to się nazywa Banh Mi Kobeo i dotarliśmy bardzo blisko hotelu. Znaczy Banh Mi to te bagietki, a to chyba Kobeo na końcu to jakaś nazwa własna, nie mam pojęcia. Banh Mi to na pewno bagietki. A widzicie, ale my tutaj kawałek dalej zaszliśmy do takiej Banh My Mama, gdzieś jakiegoś street fooda specjalnego. Tak więc to zaraz będziemy sobie próbowali. Jedna pani zbiera zamówienia, druga tam robi. Ale strasznie musi być to popularne, bo tyle osób. Zobaczymy, czy będzie dobre, czy odda. Ostatnio byliśmy w popularnych i nie oddało. Otrzymaliśmy, proszę Państwa, nasze bagietki. Zobaczymy teraz, jak one smakują, czy oddadzą, czy nie oddadzą. Wydaje mi się, że powinny oddać. Kolejka, jak nie wiem, no trochę tu postaliśmy. Z 30 minut staliśmy za tymi bagietkami, ale widzę, że są podawane na ciepło i za 3 bagietki zapłaciłem 60 000. Ja mam dwie, Natka ma jedną. Ja już próbowałem tą, słuchajcie, bagietkę z jajkiem i się nie zrozumiałem trochę, ale ja się też nie zapytałem, to moja wina, ponieważ ja chciałem bagietkę z jajkiem i z pasztetem. A słuchajcie, otrzymałem z jajkiem i z pasztetem oczywiście, ale to jajko jest smażone, tak jakby omlet, wiecie o co chodzi. Nie o to mi chodziło, ale no zobaczcie sobie, bardzo dobre, naprawdę. Jak za te pieniądze, zdecydowanie warto. Bagietki zjedzone, czy były jakieś wybitne? Kurczę, nie, ja wybrałem złe. Ja wybrałem mega złe bagietki. Nata wzięła sobie z wieprzowiną, słuchajcie. Jej była naprawdę wyśmienita. Ja tu źle rozegrałem, ja myślałem tutaj inaczej trochę wyglądać. Ach, za bardzo sobie wyobraziłem takie taką polskość w tych bagietkach. I no zepsułem, trzeba było brać standardowo z wieprzowiną i by było zajebiste, a tak to bierzemy Graba, bo to najlepszy środek transportu, słuchajcie, a jeszcze dodatkowo kaski mają, coś czego w Tajlandii brakuje, że jak jedziecie tymi taksówkami, to albo nie mają, albo mają jakieś dziwne, a tutaj widać, że z Graba, firmowe. To mi się podoba, jak zawrócił. Dobrze, a dlaczego motorkiem? Bo słuchajcie, jest tanio i jest szybko, nawet nie aż tak tanio, bo na 2 osoby, jak płacimy za 2 osoby, to wychodzi nam drożej niż za auto, ale jest szybciej. Dojechaliśmy do jednego z miejsc, do którego chciałem się dostać, ze względu na to, że chciałem zobaczyć, jak to wygląda. Ponieważ, słuchajcie, jesteśmy w miejscu, które, nie wiem, czy my teraz jesteśmy w sumie na jakimś moście, czy to jest po prostu zwykła droga, ale bardziej mi to przypomina jakiś most wybetonowany, tutaj to jakieś jeziorko. Chodzi o to właśnie, że z lewej strony mamy jeziorko, z prawej strony też mamy jeziorko i tutaj w okolicy jest sporo takich różnych miejsc, które warto zobaczyć i które stwierdziłem, ok, pójdziemy zobaczyć i od razu Tobie, drogi widzu, pokażę. A szczęście moje jest takie do Graba, że oczywiście, jak ktoś już oglądał wcześniejsze odcinki, znacie historię z Grabem na lotnisku. Co się odwaliło tam, to nie ma pytań, ale tutaj podobnie było. Nie wiem, o co chodzi. Ja mam szczęście takie, że oni nie patrzą na te mapy i mnie wystawiają trochę dalej albo w kompletnie złym miejscu. Teraz było trochę dalej, ale już powiedziałem gościowi, że jak widziałem na mapie, gdzie on ma zawrócić, to ja wyjdę z buta. Idę z buta, tak? Zostało nam przejść przez ulicę, aby dostać się, słuchajcie, do Trang Quang Pagoda i krótko o niej może za chwilkę, tylko przejdźmy przez ulicę, bo to też to będzie wyzwanie. Trzeba się tak trochę wpierdzielić. Dobra, idziemy.
Ten pojechał. Ten, dobra, jedzie. Dobra, i teraz z prawej strony. Tak jak widzicie, to jest czasami leciutkie wyzwanie przejść się tutaj przez ulicę, bo to trzeba patrzeć i tak szacować, czy się zmieścicie, czy się nie zmieścicie. Ale dobra, koniec już tej ulicy, bo już o niej opowiadałem troszeczkę. Teraz idziemy właśnie do Trang Quang Pagoda. Trang Quang Pagoda to jest najstarsza pagoda właśnie w Hanoi. To, co widzicie przed nami, zaraz sobie bliżej podejdziemy. A zarazem jedna z najważniejszych i najbardziej znanych zabytków, słuchajcie, buddyjskich w Wietnamie, właśnie ta świątynia. I ona znajduje się tutaj w Hanoi, no. Króciutka historia, żebyście, drodzy widzowie, widzieli. Została ona zbudowana w VI wieku 541 do 548 roku, czyli 7 lat ją budowali. To też nie tak krótko. Co tam trąbisz? Jak słyszycie, w tle ciągle ktoś trąbi. Ale to też jest taka fajna dodatkowa ciekawostka, słuchajcie, bo tą świątynię to po prostu przenieśli. Ona wcześniej znajdowała się w innym miejscu, ale z racji tego, że nurt, jak dobrze rozumiem, tej rzeki, na której się ona znajduje, zmienił się, to również przenieśli świątynię. Ale akcję mieliśmy tutaj. Bo macie tam takie rysunki pokazane przed wejściem do świątyni, że nie można wejść w krótkich spodenkach, nie? I babka ty, że ja nie wejdę, nie. I mi chce wcisnąć, żebym coś kupił. Oni taką zasłonę na spodnie. A patrzcie tu są ludzie bez spodenek, z lewej strony już są bez spodenek i większość osób jest bez długich spodni, tak? I ja jej pokazuję, ty patrz. Dobra, idź. Co? Też dobre, nie? Trzeba się kłócić na każdym kroku. Drogi widzu, zgadnij, ile ta świątynia, ile ma pięter tak naprawdę, czyli jedno piętro to jest takie jedno przęsło, tak, raz, jedno, drugie, trzecie i tak dalej, chyba że uda wam się wyliczyć to jakoś, tak więc dajcie znać w komentarzu, przypniemy, słuchajcie, komentarz, który pierwszy zgadnie, ile tu jest przęseł, pięter, powiedzmy, ile tu jest pięter. Wychodzimy już teraz z tej świątyni i teraz idziemy w następne miejsce też. To jest takie instagramowe na maksa, w które teraz pojedziemy. Jak nas, jeśli Cię to interesuje, na pewno Cię to interesuje, bo ja fajnie pokazuję na 100%, tak więc zamawiamy graba. Dzisiaj poruszamy się tylko i wyłącznie grabem. Ciekawe, ile w ogóle wydamy. Zróbmy sobie takie podliczenie. Teraz za ten przejazd tutaj wydałem 40 tysięcy. 40 tysięcy za przejazd. Ci na grabie to też są śmieszni, słuchajcie. Pokazujemy mu apkę z graba, ile kosztuje przejazd w miejsce, które chcemy. On mówi, dobra, to nas zawiezie na jednym motorze. I tam jest cena na grabie 20 tysięcy za osobę, nie? On mówi, dobra, to ja was zawiozę za 20 plus 20, to za 50 tysięcy was zawiozę, tak? Bo 20 plus 20 to 50, nie? Mówimy, zamawiamy 2 motory zamiast na jednym przycisnąć. Na jednym to powinno być 30 tysięcy, bo to tak wiedziała, że sobie robić, bo komfort jazdy jest inny. Trzeba uważać na tych oszustów, ja pierdzielę. W tych krajach jest naprawdę sporo i nie można się dawać, że dawaj ze mną pojedziesz, dobra cena. Nie dobra cena. I chcesz mnie oszukać, no. Więcej niż 50% przypadków chcesz was wydymać po prostu i no nic z tym nie zrobimy. No trzeba się po prostu umieć bronić przed tym. Ja się czasami daję też na to naciąć, tak jest. Jechaliśmy na mega instagramowe miejsce, gdzie jedzie pociąg przez targ, tory, restauracje, kurwa i te inne. Idziemy to zobaczyć. A następny pociąg jest za 4 godziny, to nie chcemy się spóźnić. Pro tip, słuchajcie, jeśli chcecie dokładnie wiedzieć godzinę odjazdu pociągu, Google Mapsy i tutaj jest przystanek. I co do minuty, słuchajcie, się zgadzało.
i pomyśleć, że właśnie w tym miejscu przejeżdża pociąg, a ludzie sobie tutaj dosłownie siedzą i chillują, odpoczywają, piją kawkę. Ale komercję z tego zrobili, nie? Zrobili ładne budynki i tylko przez to, że pociąg tutaj przyjeżdża, to się stało popularne, że ludzie tutaj przychodzą właśnie to nagrywać, jak ten pociąg jedzie. No, ciekawe zjawisko. Oj, oj, oj. Abyśmy na gościa wpadli. Gościu w ogóle nieprzytomny. Następny grab, słuchajcie, 16 000 nas kosztuje. Tak więc jedziemy. Nie jest to jakoś super drogo, ale wiecie, jedziemy na 2 motory, to już jest 32 000. Tak więc no zobaczymy, ile tych grabów wyjdzie. Sumujemy pod koniec odcinka. Więc jeśli Cię interesuje, no to koniecznie oglądaj do końca. Dotarliśmy do naszego następnego miejsca, czyli słuchajcie, Cafe Jiang. Idziemy spróbować oryginalnej kawy z jajkiem. I taka ciekawostka, z tego co widzę napisane jest, że jest 1946 ta knajpa. Chodźmy zobaczyć, ile w tym prawdy, tak więc chodzimy na dobrą kawkę. Zobaczmy jeszcze menu i ceny, bo to w sumie jest ciekawe, jak w różnych restauracjach są naprawdę zróżnicowane ceny. Tutaj kawka no 35 000, 40, 100 i tak dalej. Tutaj dalej macie jakieś właśnie kawki z jajkiem, czyli 40 000, tak jakieś 50 i tak jak widzicie, no herbaty i tak dalej, i tak dalej. Nawet browara można? Tak, browara za 30 koła można sobie wypić. Tak więc czekamy teraz na nasze zamówienie, kawa z jajkiem. Próbowaliśmy to w Ho Chi Minh, ale tam wydaje mi się, że to nie do końca była restauracja czy kawiarnia, do której powinienem trafić, żeby to się napić, żeby tego się napić. Tak więc spróbujmy tutaj. Widać, że bardzo dużo osób, czyli musi być popularna, zresztą po samej ilości gwiazdek na Google chyba mają tam ponad 10 000 i ocena 4,7 czy 4,8 to według mnie bardzo dobra ocena, nie? Weszła nasza kawka z jajkiem, spróbujmy teraz. Tutaj jeszcze taka ciekawostka, że tutaj woda jest w środku w tej filiżance. Zamoczmy palca, to jest w miarę ciepła. Dobra, spróbujemy teraz, nie wiem czy nam to wymieszać czy nie. Spróbujmy najpierw to jajko z góry. Okej, no lepsza niż w tamtym poprzednim, ale wymieszajmy to, bo... O, takie inne. Słodkie jajko, kawa czarna. To musicie sobie teraz wyobrazić, jakie to jest połączenie. To nie jest jak dodanie cukru, ale okej. Smak myślę, że mi podchodzi, ale czy zamówię to później jeszcze raz? Chyba nie. Chyba wystarczy. Tutaj w Hanoi można zauważyć, że ruch jest o wiele większy niż w Da Nang czy w Hoi An, gdzie byliśmy. Tutaj już jest rozpierdziel mały, jeśli chodzi o te motory, ale wciąż do ogarnięcia moim zdaniem, tylko powolutku do przodu trąbimy, tak, i jakoś to będzie. Za nami ten ikoniczny budynek, może już nie ikoniczny, ale rozwalony, ale zobaczcie teraz zdjęcie. No i właśnie teraz on wygląda w taki oto sposób. Niestety nie zdążyliśmy się załapać na zdjęcia z nim, bo widziałem, ja bardzo chciałem zobaczyć ten budynek, ale niestety nie udało się. Spóźniłem się chyba z 2 miesiące. Jesteśmy teraz na markecie, doszliśmy właśnie na nocny market, tak więc chodźmy sobie pooglądać, co tutaj jest. Ale ulica mega długa, jeśli chodzi o ten market, zobaczcie sami. Zaraz zresztą cały przejdziemy, zobaczymy generalnie, co tutaj jest. Ale ja już widzę, że bransoleteczki, o, te jakieś dziwne anime, to jest popularne, to widziałem, że sporo takich rzeczy sprzedają. Sporo podróbek z elektroniki, na przykład jakieś Marshall głośniki, JBL, AirPodsy, czy jeszcze jakieś inne te z Samsunga i tak dalej. Wszystko podróbka. O, tego szukałem, słuchajcie, cały wyjazd. Widziałem tu tak po drodze, jak na przykład na motorze jechałem, no ale nie było czasu się zatrzymać. I teraz wyciskany sugarcane. Tak, będziemy zaraz
próbowali. Jak tutaj pani wyciska. Próbujemy teraz tego soku. Oczywiście wszystko w plastiku, standardowo i co? Zdrówko. No, zwykły taki sos wyciskany. Jeśli ktoś z Was kiedyś pił, no to nie jest nic specjalnego. To jest dobre, ja to lubię. Tak więc zwykły, wyciskany napój. Co tutaj się rzuciło w oczy? Ceny na pewno, ponieważ są w miarę ok, jeśli chodzi na market, a przynajmniej nie zaczynają się od tych za na przykład 300 000 za rzecz i później nie ma schodzenia na przykład z 300 000 na 80 000, tylko na przykład jest coś za 100 000, to już ma dobrą cenę i leciutkie targowanie, żeby na przykład zejść na 90 czy 80, tak? No to już jest o wiele lepiej i to lepiej wygląda, bo chuj strzelał, jak na przykład ty idziesz kupić sobie cokolwiek, załóżmy, nie wiem, bluzkę i babka ci mówi 500 000, a wiesz, że cena to jest 100 000 albo, no to wiecie, powiedzcie 120 i tyle. Ach, no dobra, tu jest fajnie na tym markecie. A tego street fooda tutaj po prostu nie ma, jest naprawdę bardzo mało jedzenia, tylko ciuchy, pamiątki i to by było na tyle, jeśli chodzi o ten market, a chciałbym taką sekcję z jedzeniem, bo ja bardzo lubię próbować, a tym bardziej kolacyjką, słuchajcie, no nie pojadłem, jedliśmy z Natką pizzę na pół i to było zdecydowanie za mało, no i taki zawiedziony jestem trochę. Jedyny street food, jakiego udało się znaleźć, to wcześniej kiełbaski i teraz te fruit shake'i. Dobra, przechodząc teraz ten, w sumie można powiedzieć, cały market, bo już za chwileczkę będzie koniec. Wszystko i nic, takie marketowe rzeczy, trochę elektroniki, case'y na telefon, ubrania, pamiątki okularów, jest sporo właśnie, przeróżnych. Gucci, Prada, Venci za 100 000, a pewnie i do targowania widzieliśmy w sumie nawet chyba za 50 000. Na pewno każdy z Was coś sobie znajdzie, jeśli będzie zainteresowany, czy to markowe, czy nie markowe, czy podróbki, nie podróbki, wszystko jest. Wszystko jest. Co warto jeszcze tutaj dodać, że Wietnamczycy uwielbiają, z tego co widzę, siedzieć na takich stolikach malutkich, plastikowych. Jest to wszechobecne po prostu, że to tak wygląda. No, tak oni właśnie jedzą. To jest taki ich street food w sumie, bym powiedział. Tylko tam jakieś owoce, a ja owoców to ja tak za bardzo nie chcę. Chcę mięcho. Sam już miałem okazję kilka razy jeść na takim stoliku i w sumie fajnie się takie. To znaczy, to jest tak o, co kraj to coś innego troszeczkę. Tu się jedzie na takich stolikach, gdzieś indziej no trochę wyższych, gdzieś na jakiejś steracie się gdzieś je tak w rękach, a w ogóle nie ma. Fajne ciekawostki właśnie takie pomiędzy tymi krajami są, które warto zauważać. Kiełbaski jednak wygrywają, słuchajcie, weszły. W końcu znaleźliśmy takie z barbecue. I zobaczcie, tutaj pani już przygrilluje elegancko, ale ciekawe rozwiązanie jest takie, żeby ten cały dym tutaj do góry wylatywał, bo tutaj macie normalnie wiatrak, nie? I wszystko, żeby nie kopciło na ulicę, to do góry leci. Próbujemy, kolejna. Spoko, ale słuchajcie, już się teraz czuję wydymany na Hoi An. A dlaczego się czuję wydymany? Bo tam płaciłem 20 000, a tutaj już 15 000. Hoi An jednak wszystko jest droższe. A tam jeszcze mnie jak spróbowali naciągnąć, żebym zapłacił za to 30 000. To pewnie lokalny taką kiełbaskę za 10 000 kupuje, na 100. Przechadzając się tutaj w nocy, proszę zobaczyć, jaki ten hotel jest wąski. Wykorzystanie przestrzeni na maksa, ale widzę, że to w Wietnamie bardzo popularne. Zobaczcie, jak budynki są stawiane. U nas generalnie to byłby jeden blok, jak tutaj z 5, nawet i więcej. Całą ulicę by zrobili jak o jeden blok, a tutaj zobaczcie, pojedynczo, wąsko. Ciekawa architektura bardzo, jeśli chodzi o Wietnam. Ale generalnie jest takie wymiksowane, trochę starego, trochę nowego już i tak się strasznie to miksuje ze sobą. A jeszcze tak podsumowując ten market tamten, co byliśmy, to tam zwykły market, słuchajcie, jakieś ciuchy. To ja się cieszę, że już się ten dzień kończy w sumie, bo jutro jest przygoda, słuchajcie, jutro to się będzie działo, jutro to jest, w ogóle oglądajcie, tak? Zapraszam do oglądania, bo jest, ale będzie przygoda. Się przykorkowało tam troszeczkę. Po dłuższym czasie, będąc w Wietnamie, zauważyłem taką zależność, że raz na jakiś czas w ciągu dnia, na jakimś jednym ze skrzyżowań
się coś przykorkuje i to tak grubo, a nawet na początku jak byłem w Wietnamie mi się to zdarzyło, że ja nie, że ja zrobiłem korek, tylko ja stanąłem w korku, ale takim, że na motorze nie szło wyjechać, bo byłem zablokowany pomiędzy 4 autami, a ja byłem na środku. No, fajna przygoda. A ja stałem tam na środku skrzyżowania i ja jechałem tak jakby przecinałem skrzyżowanie, a oni jechali z góry na dół, tak jakby z drogą z pierwszeństwem, no ale światła były, tam się generalnie takie jaja zrobiły, że się w pale nie mieści.